Dobra, zmywam, słuchajcie, makijaż i czas nałożyć coś fajnego na buźkę i trochę zadbać o siebie. Dobra, mamy to. I teraz tak, proszę Państwa, zmyję się. Odżywka, tak jak wspomniałam, zaczęłam regularnie używać odżywki, więc raz dziennie, albo wieczorem, albo rano. I teraz tak, sprzedam Wam taki jeden mój mały trik, bo czasami jest tak, że pojawiają się u mnie wypryski. Nie jakoś często, ale sporadycznie. Czasami zdarza się tak, że nie domyję do końca buzi i te zanieczyszczenia na twarzy powodują, że skóra się zapycha, pory się zapychają i powstają u mnie niedoskonałości, gdzieś pojedyncze, ale potrafią się pojawić takie bolące góle podskórne. I czasami jest tak, że sięgam po odpowiedni preparat po to, żeby te odpowiednie miejsca wyciszyć, tak żeby nie doprowadzić do tego, by te niedoskonałości wyszły na wierzch. Udaje mi się wyciszyć te stany zapalne, zgasić je i wtedy to się ładnie wchłania i nie muszę się potem męczyć z przebarwieniami. Ale czasami jest tak, że nie zdążę i te niedoskonałości wychodzą i pojawiają się u mnie przebarwienia i ja potem walczę z tym dosyć długo. Jest to tendencja, która dotyczy wszystkich osób i na pewno każdy z nas miał jakieś niedoskonałości na twarzy. I trzeba później walczyć z tymi przebarwieniami, które gdzieś tam na buzi się pojawiają. Mam tutaj taki preparat, który bardzo dobrze walczy sobie z niedoskonałościami i który wycisza stany zapalne. I to jest tak, że można sięgnąć po niego punktowo, zaznaczyć sobie te miejsca, które wymagają właśnie regeneracji i wyciszenia tych stanów zapalnych, ale można oczywiście nakładać na całą buzię. Formuła jest lekka, fantastycznie się wchłania, zapewnia matowe wykończenie, pięknie pachnie, więc polecam. Jest też z pompką, więc opakowanie tutaj macie higieniczne. I ja chociażby, co prawda na ten moment nie mam stanów zapalnych, ale ostatnio pojawiały się u mnie jakieś takie małe tutaj przy ustach, bądź też czasami tutaj przy brwiach. U mnie pojawiają się jakieś niedoskonałości. Na policzku, tutaj gdzie ta skóra jest bardzo ukrwiona i są te naczynka, to wtedy to zaczerwienienie jest jeszcze mocniejsze, a te stany zapalne są wtedy takie bolesne. I tutaj mam akurat takie małe przebarwienie po ostatnim stanie zapalnym. No i nakładam sobie na to miejsce. Ono jest już tak naprawdę zgaszone i tylko już walczę z przebarwieniem, ale jak pojawiają się jakieś stany zapalne, to używam La Roche-Posay Effeclar AZ. I to jest dla osób, które borykają się ze stanami zapalnymi, z trądzikiem na buzi, z niedoskonałościami, więc możecie sobie to sprawdzić. A sama pielęgnacja u mnie jest naprawdę bardzo minimalistyczna. Czasami jest tak, że jeszcze sięgam po tonik, tak żeby odbudować warstwę lipidową skóry, żeby tę skórę trochę nawilżyć, a potem wystarczy jeden krem. Raz na jakiś czas nakładam płatki kosmetyczne pod oko, tak żeby zmniejszyć opuchliznę pod oczami. Czasami użyję balsamu na usta, raz na jakiś czas maseczka, ale też pamiętajcie, że nadmiar produktów pielęgnacyjnych może doprowadzić do tego, że gdzieś tam ta skóra będzie się zapychać, więc ten minimalizm jest najważniejszy, a jak już się coś naprawdę konkretnego pojawi, no to doraźnie właśnie najlepiej taki preparat. La Roche-Posay Effeclar AZ. No, skóra matowa, nie świeci się, włosy się nie kleją, więc polecam osobom, które mają cerę mieszaną i tłustą, to przede wszystkim, no i z niedoskonałościami. I dzisiaj widzimy się zupełnie innego dnia, ale to też dlatego, że dzisiaj muszę i jest taka konieczność, aby nałożyć ten krem La Roche-Posay Effeclar AZ, gdyż pojawił się u mnie
taki podskórny stan zapalny. Tutaj ja osobiście widzę takie delikatne zaczerwienienie nad brwią i jak dotykam palcem, też czuję delikatne zgrubienie i ja już wiem w tym momencie, że tworzy się u mnie stan zapalny i jak o to nie zadbam, jak nie zadbam o swoją skórę, to wiem, że ten stan zapalny będzie się pogłębiać i zaczną pojawiać się niedoskonałości na mojej skórze, więc żeby temu zapobiec, będę stosować właśnie ten krem. Głównie w tym kremie to właśnie kwas azelainowy i salicylowy są odpowiedzialne za niwelowanie stanów zapalnych i gaszenie tych niedoskonałości na skórze. Szczególnie ten pierwszy jest bardzo trendowy i jest jeszcze rzadko spotykany w kosmetykach i kremach tego typu. To jest, słuchajcie, nowość na rynku i ja też bardzo się cieszę, że La Roche-Posay odezwało się do mnie, abym mogła ten produkt przetestować i Wam go pokazać. Ja dzisiaj będę go nakładać na całą twarz, dlatego że chciałabym zapobiec pojawianiu się właśnie tych stanów zapalnych, ale zacznę sobie właśnie od tego miejsca. Nałożę sobie tutaj nieco grubszą warstwę i wklepię skórę. No i słuchajcie, to jest krem, który jest niesamowicie lekki, pięknie zastyga i zostawia skórę matową, więc genialnie to siedzi pod makijażem, więc tutaj akurat tego nie musicie się obawiać. I przez to, że teraz ta skóra jest taka bardziej mokra i świetlista od tego kremu, to widzę, że tutaj jest to wybrzuszenie nad moją brwią, więc mam nadzieję, że na dzień jutrzejszy ten stan złagodzę i nie dojdzie do eskalacji tego problemu na mojej skórze. I jak widzicie, pomimo tego, że jestem w dorosłym wieku, wypryski mogą się pojawiać i to jest zupełnie normalne. Pojawiają się niedoskonałości, pojawiają się przebarwienia. Ja akurat mam to szczęście, że nie muszę walczyć z dużym trądzikiem na twarzy, natomiast tylko z małymi niedoskonałościami, ale jak widzicie, pomimo tego dorosłego wieku też pojawia się ten problem. Dobra, i ten krem już nałożyłam na całą twarz i tak jak widzicie, skóra jest matowiona, więc włosy nie będą Wam się kleić do twarzy. Podkład pięknie przyczepi się. Właściwie ten krem, powiedziałabym, że nawet działa jak taka baza przedłużająca makijaż, dlatego że tutaj nie ma absolutnie nic lepkiego. Pielęgnacja jest zastosowana, a buzia jest taka odżywiona, nawilżona, ale zmatowiona, więc to będzie naprawdę bardzo dobrze się działo na skórze. Natomiast jeśli chciałybyście dowiedzieć się nieco więcej o tym produkcie, macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście pytajcie na dole w komentarzu i zostawiam Wam link na dole w opisie filmu.
nagrywałam trochę materiału, ale chcę Wam pokazać tę sukienkę, bo ja jestem nią zachwycona i chcę, żebyście zobaczyły, bo jeśli lubicie takie obcisłe sukienki w prążkowanym materiale, które są maxi do samej ziemi, no to może Wam się spodobać. Czekoladowy odcień, ja już chyba kilkukrotnie wspomniałam, że ostatnio mam fokus na kolor czekoladowy, więc mocno rozglądam się za tego typu rzeczami. Fajna sukienka na ciepłą wiosnę i na lato. Możecie sobie rzucić na nią okiem, jeśli lubicie oczywiście takie fasony. A ja się w tej chwili przebieram, a oprócz tego jeszcze mam do tego buty. Teraz już się robi tak nieco cieplej i idealne buty na wiosnę. Teraz już się zrobi nieco cieplej, więc nie mogę się doczekać, aż w końcu wyjdę w tych butach. Fajnie zabudowane z przodu, są wygodne, bo nie są też zbyt wysokie. No i do tej sukienki też fantastycznie pasują. Kolejną rzecz, którą chcę Wam pokazać, to basiki. Odświeżam teraz swoją szafę nieco na wiosnę i też będę musiała przejrzeć te swoje rzeczy, które wiszą w szafie, tak żeby też posprzedawać na Vinted i chciałabym wymienić niektóre rzeczy. Zrobić sobie też trochę miejsca i to jest już teraz odpowiedni moment i czas na to, tak żeby zrobić porządek właśnie w swojej szafie. Pochować też już te rzeczy zimowe, posegregować, a wyciągnąć na wierzch te letnie, wiosenno-letnie. Ale t-shirty co jakiś czas lubię kupować nowe i tutaj słuchajcie, wyhaczyłam w H&M basicowy t-shirt biały. W ogóle on jest bardzo tani, bo kosztuje 24, chyba 90 w cenie regularnej, a teraz w ogóle dzisiaj jak wchodziłam na stronę, to jeszcze jakaś tam mi się zniżka załączyła. Szybko też się rozchodzi ten t-shirt, bo widzę, że niektóre rozmiary już nawet nie są dostępne. Jest jeszcze dostępny w innych odcieniach, jest też w paski, jest to bawełna i jakość niczym t-shirt z Kosa. Więc teraz się przebiorę, bo mam kilka rzeczy do zrobienia w sumie w domu i kilka nowych planów, więc chcę się przebrać w takie basicowe rzeczy, tak żeby mi było wygodnie. Więc tak to, słuchajcie, wygląda. Mamy ten t-shirt, więc tak, jak ją wyciągnę całkiem na wierzch, to wygląda tak. Ale włożę... Ona ma taki kwadratowy nieco kształt, więc nie jest jakoś super dopasowana. Nieco dłuższy rękawek, ale tutaj ten stan jest leciutko obniżony. Ja mam rozmiar S i z reguły taki noszę. Tak, ale gdybyście chciały bardziej dopasowany, no to pewnie XS byłaby lepsza, ale on jest lekko oversize, ale nie przesadzony. No i pod ramoneskę do jeansów rewelacja, a jeśli chodzi o jeansy, to kupiłam bardzo fajne mom jeans. Piękny odcień jeansu, fantastycznie one wyglądają, naprawdę bardzo ładnie. Natomiast one są na mnie za duże nieco, a mam je w rozmiarze 36 i to jest chyba 100% jeans, a one są jednak w pasie na mnie nieco za duże, natomiast leżą fantastycznie, nogawka też jest super, więc coś czuję, że ja te jeansy sobie wymienię na mniejszy model, ale też sobie rzućcie okiem, bo H&M wypuściło przepiękne mom jeans. I to jest genialny odcień, bardzo mi się podoba. Mom jeans high waist z wysokim stanem. Zabieram się za obiad i dzisiaj postaram się być trochę kreatywna, przynajmniej tak chciałam sobie przyrządzić coś pysznego i coś dobrego, a mianowicie będą to krewetki z patelni wraz z bagietką i w sumie to już będzie taka obiadokolacja. O właśnie, jak widzicie przesunęłam tubę i chyba w tym miejscu będzie najlepiej. Kotek widzę też jest zadowolony, odpoczywa i będzie mógł sobie patrzeć przez okno. Tak, a ja sobie tutaj, słuchajcie, puściłam klimaty wakacyjne, Włochy, Toskania, ale też mam ochotę, słuchajcie, trochę przemeblować, bo dzisiaj wieczorem chciałabym odpocząć, bo w sumie to od samego rana dzisiaj pracuję.
I chciałabym jeszcze tak popracować chwilę do którejś tam godziny, a potem już sobie dać luzu i sobie odpocząć i zrobić sobie taki wieczór filmowy. Może wyłączę tą muzykę. Wieczór filmowy, włączyć coś na telewizorze, coś odpalić i zrelaksować się, zresetować się i no, mieć taki wieczór dla siebie. A ostatnio, też to co mogę Wam polecić, byłam w kinie z młodym na filmie Flow i to jest film o kotku, który no, przeżywa tam swoją przygodę. I muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej ekranizacji. Tam nie ma żadnych słów. Gra emocji odbywa się wyłącznie na podstawie muzyki, fantastycznej muzyki. No i muszę powiedzieć, że na początku tak byłam sceptycznie nastawiona co do tej ekranizacji, natomiast ten film ma wybitnie dobre opinie. I muszę Wam powiedzieć, że od samego początku oboje byliśmy tacy zahipnotyzowani. Normalnie takie, co to się za chwilę wydarzy. I film był wciągający i był poruszający. Był taki fragment, podczas którego się wzruszyliśmy, bo był motyw odejścia i śmierci. I Adasiowi ten film też się bardzo podobał. Także polecam Wam, żeby pójść sobie z dziećmi. Głównie byli w kinie dorośli oraz młodzież, ale Adaś wytrzymał i naprawdę oglądał, był wręcz zahipnotyzowany, zainteresowany, był zaciekawiony tą historią. Sam zresztą wybrał ten film. I tak, i jest godny polecenia. Warto pójść, warto obejrzeć. Na pewno nie będziecie żałować. Flow. Stronę. Pierwsze co zrobię, to może wyciągnę te krewetki. Nie wszystkie. Potrzebuję miskę. W ogóle bez sensu mam ten układ dalej, ale cóż zrobić? Kuchnia spoko, ale no mało jest w niej miejsca. Ogólnie docelowo jakieś tam większe takie gary, jakieś takie plastikowe pojemniki to chciałabym trzymać w zupełnie innym miejscu. I docelowo, przyszłościowo zrobię sobie schowek tutaj pod schodami na jakieś takie większe sprzęty, a ogólnie jeszcze takie miejsce gospodarcze zrobię sobie... Jezu, widzicie, nie ten włącznik. Zrobię sobie tutaj, już nawet rozglądałam się za jakimś regałem i w Ikei jest regał, który mogłabym tutaj postawić, który ma aż 1,80 m wysokości, dwa obok siebie, akurat by się zmieściły na szerokość 80 cm, bo też już tutaj mam wszystko wymierzone i idealnie też na głębokość akurat do tej framugi, więc wypełniłoby mi to fajnie całość, a tutaj mogłabym trzymać jakieś słoiki, też jakieś butelki, coś co niepotrzebnie trzymam w kuchni, a rzadko po to sięgam, więc tutaj no, byłoby idealne miejsce, też jakieś miody, no i wtedy chyba zrezygnowałabym z tej kuwety tutaj i myślę, że i tak docelowo z tą kuwetą to ja chyba wyląduję tutaj. Tu są białe płytki, jak ten żwirek będzie tutaj stąd uciekać, to nie będzie go widać. Więc wydaje mi się, że to będzie najlepsze takie docelowe miejsce. No, ale póki co, póki tutaj żarcia jeszcze nie ma, no to może to sobie tutaj stać. Może tyle. Więcej nie. Zaleję to wodą. A w tym momencie zajmę się chyba przestawianiem mebli. Nie wiem, czy to będzie dobry układ, ale chociaż spróbuję i się dowiem. A jakoś specjalnie tutaj dużego przedsięwzięcia raczej nie będzie, więc spróbujmy. Więc tak, plan jest taki, że tę kanapę chciałabym przestawić tutaj zupełnie pod ścianę. I na początku jak była budowa, to bardzo wygodnie mi się tutaj siedziało pod tą ścianą, patrząc sobie przez okno tutaj na ogród, więc to było nawet takie comfy. To damy sobie tu. No też dobrze.
chyba więcej miejsc się wydaje. Dobra. Tu ile miejsca. I tu mamy dopiero stół. No chyba na razie tak zostawię, tylko muszę umyć podłogę, ale no spoko, fajnie to wygląda. No dobrze, zrobiłam małe przemeblowanie, więc możecie sobie zobaczyć, jak to teraz wygląda. Nie wiem, czy to jest dobry układ i czy to tak zostanie, ale zrobiłam sobie tak przynajmniej na jakiś czas. Więc jak widzicie, stół z krzesłami wstawiłam zupełnie na tę ścianę przy kominie. I tutaj to miejsce o tyle jest fajne, że nie świeci mi w twarz słońce. Mogę sobie usiąść pod ścianą i jednocześnie mieć widok przez okno. Więc to jest fajne. Natomiast tutaj postawiłam kanapę zupełnie z tej strony i powiem Wam, że nawet bardzo fajnie ogląda się telewizję. Telewizor jest dosyć duży, więc on i tak nie ginie z tej odległości, a fajnie się to ogląda. I mam tutaj ogrom miejsca. Jest naprawdę sporo miejsca. I dzisiaj już sobie nawet odpaliłam trening, ćwicząc właśnie tutaj przed telewizorem, przed oknem, z pięknym widokiem. I jedyne, co mi jeszcze tutaj przychodzi do głowy, że o ile zostanie ten stan, tak jak jest teraz, no to dobrze byłoby jeszcze lepiej jakby urządzić to miejsce, tak żeby było bardziej przytulnie. Na pewno brakuje tutaj szafki RTV, którą zakupię za jakiś czas, ale też widzę tutaj, słuchajcie, jakiś piękny, duży dywan i zrobi się jeszcze bardziej przytulnie. I wtedy ten układ, myślę, będzie miał sens i dokupiłabym też tutaj duży fotel, w którym można byłoby się rozsiąść i on mógłby stać tutaj w tym miejscu, a jeśli tego stołu nie będzie, to fajnie byłoby, gdyby ten fotel był gdzieś tutaj w narożniku, a później docelowo jakbym zrobiła coś z tym kominem, no to przy kominku, na fotelu można sobie usiąść i odpocząć. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy zdecyduję się na kominek. Może kiedyś. Póki co nie mam na to czasu. Nie mam też jakiegoś specjalnego pomysłu. Jak widzicie, no wszystko jest zamurowane, zabudowane. I teraz tak. Jesteśmy w kuchni. I w tej kuchni mniej więcej mam już tak rzeczy poukładane, tak jakbym chciała. Wczoraj sobie tak porządnie wszystko wysprzątałam. Dzisiaj akurat jest mały bałagan, bo no, przygotowuję sobie śniadanie. Ale muszę powiedzieć, że mam w sobie coś takiego, że znowu mi się chce. Znowu mi się chce planować, gotować, szykować. Myślę o tym, co sobie dobrego ugotować, więc już nie sięgam po jakieś niezdrowe rzeczy i nie sięgam po gotowce, tylko faktycznie tak próbuję sobie dogadzać, bo chce mi się, bo ta kuchnia daje mi taką radość, miejsce, w którym dobrze się czuję, wiem, że ono już nie zniknie i że tutaj będę. Moja druga kuchnia, która daje mi takie drugie, nowe życie. I właśnie to jest ten moment, kiedy mi się już chce, kiedy
czuję, że mam taką energię w sobie, że mi się chce planować, gotować, szykować, robić jakieś takie zakupy. Zawsze miałam w sobie taką pasję do gotowania i taką chęć tworzenia nowych rzeczy, eksperymentowania w kuchni. Zawsze to lubiłam. I jakiś czas temu mi to kompletnie odeszło, bo też, słuchajcie, inaczej jest gotować sobie samemu, a inaczej jest też gotować dla kogoś. Jak się gotuje dla kogoś, to też bardziej się chce, wkłada się w to dużo serca, miłości i ta konsumpcja przebiega w takim miłym towarzystwie. Teraz gotuję Adasiowi obiady i on pochłania całe talerze, a czasami nawet prosi o dokładkę. Ostatnio tak było z zupą pomidorową chociażby. A samemu sobie to tak czasami człowiek machnie ręką i to nie jest dobre. Ale jest to wynikiem tego, że człowiek ma taki gorszy czas, że się nie chce o siebie zadbać i tak siebie samego spychamy na gdzieś tam ten dalszy plan. I miałam taki czas i bardzo mało gotowałam, chociażby właśnie w tamtym mieszkaniu, w którym spędziłam rok. Gotowałam oczywiście, ale to nie było bez szału. Bez szału, naprawdę. To jest czas, który będę wspominać bardzo sentymentalnie. Z jednej strony dobry czas, a z drugiej strony pełen takich skrajnych emocji i bardzo przewrotny też dla mnie. A teraz czuję już taką stabilizację, taki spokój wewnętrzny. Tak jak mówię, zaczynam cieszyć się tym, co mam i naprawdę jest inaczej. W tamtym mieszkaniu też, jak się przeprowadziłam, to przecież miałam w sobie lęki, niezbyt dobrze spałam, miałam podkrążone oczy. No to wszystko było widać, a no tutaj jest już tak zupełnie inaczej, bo czuję, że to jest moje, że jestem u siebie i że no tego już mi nikt nie zabierze, że urządziłam się też tak, jak chciałam, no i już tak naprawdę nic mnie nie goni. I mogę tak wyluzować, zwolnić, odpocząć, albo może nawet nie zwolnić, wyluzować, już nie robić nic, rozkładam ręce i wiecie, i siadam na laurach. Nie, po prostu teraz mogę skupić się na innych rzeczach, które sprawiają mi radość i przyjemność, czyli właśnie ta pasja do gotowania, pasja do tworzenia właśnie filmów. W ogóle mam kolejny pomysł, który tworzę i który też niedługo ujrzy światło dzienne i też się o tym niedługo dowiecie. Odpaliłam drugi kanał. Tam co prawda, słuchajcie, ja nie mówię, że zostanę trenerem, jakimś sportowcem i będę nie wiadomo jakie cuda i treningi robić. Ja tam będę wrzucać, słuchajcie, treningi, jak znajdę na to czas, chęć i to zrobię filmy i będę tam wrzucać, ale tam nie sądzę, żeby tam tętniło jakieś niewiarygodne jakie życie, bo w dużej mierze tutaj skupiam swoją uwagę. Trochę też postanowiłam podkręcić swojego Instagrama i wrzucać tam bardziej regularnie, przynajmniej przez jakiś czas i obserwować wyniki. No różne są plany, różne są pomysły, przynajmniej teraz mam ten czas, kiedy mogę się nad tym skupić i przemyśleć i gdzieś tam założyć sobie jakąś strategię, właśnie planować, działać i zobaczymy, co to będzie. Drugi dom, druga kuchnia i nowe życie. A dzisiaj tak przy okazji Wam powiem, bo z reguły tak bardzo często robiłam, a teraz robię już to tylko weekendami, kiedy no, mogę spędzić czas sobie w domu i nie jeżdżę do pracy, gdzieś tam do biura się nie zrywam. No to dzisiaj zrobiłam sobie takie trochę oczyszczanie i post przerywany, czyli wczorajszy mój ostatni posiłek był o godzinie tak 16:30, można powiedzieć 17. I teraz mamy godzinę 12:30 i do tej pory jeszcze nic nie zjadłam. Jedyne co, to wypiłam 2 kawy.
I dzisiaj rano też zrobiłam porządny trening na nogi, który trwał jakieś 35 minut. I to jest postprzerywany. Czasami lubię robić sobie coś takiego, bo to ma bardzo fajny wpływ na utrzymanie sylwetki w swojej dobrej kondycji. Chodzi o brzuch, o jelita, o trawienie. Dajecie czas swojemu organizmowi, aby strawił to, co w nas siedzi, a nie dopychamy go cały czas jakimś tam żarciem. I muszę przyznać, że zawsze miało to dobre efekty w moim przypadku i ten brzuch potrafił się wypłaszczyć i nie był tak wydęty. No i teraz, tak jak powiedziałam, mega sobie ten detoks zrobiłam. Teraz mamy w 12:30 godzinę i dopiero teraz zrobiłam sobie śniadanie. I tutaj chociażby mam zapiekane, tak lekko to zapiekłam w piekarniku, pomidory. Zapiekane pomidory, z reguły lubię tutaj dodawać ser burrata z Lidla, ale wrzuciłam sobie teraz serek mozzarella. Mamy pomidory malinowe, czosnek, mamy rozmaryn, sporą ilość soli Maldon. Dodałam sobie tutaj bułkę z kiełkami żyta, też z Lidla, spora ilość oliwy i chyba jeszcze tutaj dodam pieprzu teraz na ten moment, na całość. No i to jest, słuchajcie, moje śniadanie o godzinie 12:30 w niedzielę. Nie jest to łatwe, na pewno, nie mówię, że nie, i wymaga takiej samodyscypliny, żeby wytrwać, ale przynosi efekty. Brzuch macie płaski i dajecie sobie czas właśnie do takiej regeneracji, strawienia tego, co w was siedzi. W ten sposób jesteście w stanie utrzymać piękną sylwetkę. To działa w moim przypadku. Nie mówię, że to działa u każdego. Ja mówię, jaki jest mój przypadek, co ja sama robię, co na mnie działa i działa to świetnie. Natomiast myślę, że każdy powinien udać się do trenera personalnego, do dietetyka i ułożyć taki cały plan treningów i diety pod siebie. Bo nie mówię, że to, co się sprawdzi u mnie, sprawdzi się też u każdego.